dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Trzebiechowie, testujemy dziczyznę. Karczma pod koziorożcami. Dziczyzna to tak trochę udawana będzie, bo z hodowli, ale będziemy próbować. Chodźcie. Boberku, takie bydle. Więc moi drodzy, sala wygląda dość fajnie. To wszystko jest z drewna, drewniane. Ładne beleczki, z belek zbudowane. Ja pamiętam ten lokal, jak tutaj z moim tatusiem chodziliśmy na galaretkę. I taki napój do dzisiaj nie wiem co to było. No ale to już zupełnie inaczej wygląda teraz. Już nie ma tego budynku, jest po prostu wszystko z drewna. Podejrzewam, że to zburzyli chyba, nie? Nie? To jest dalej? W drugiej części. Obudowane jest. Obudowane jest drzewem. A, że zamówiliśmy deskę wędlin z dziczyzny. Do tego wziąłem sobie tatara z jelenia. Wzięliśmy steka, wzięliśmy stek z jelenia, nie z łosia. Stek z jelenia, pieczone z chabik z dzika i mama zamówiła... Coś ty zamówiłaś? Gulasz. Gulasz. Zobaczymy jak szybko dostaniemy, bo niby wszystko robią na świeżo. Jeżdżałem obok tej knajpy już chyba z milion razy. Oni są już na rynku dość długo, nie? Nigdy nie miałem okazji, a to są moje rodzinne tereny, także no zobaczymy, będziemy testować. Że przyszła nasza deseczka, mamy tutaj szynkę z jelenia, kiełbaski z dzika, paszczet z dziczyzny i kiełbasa z dziczyzny. To jest chyba szynka z dzika właśnie. No wygląda to, powiem wam, zacnie i to jest mała deska się okazuje. I ta mała deska kosztuje złoty 90 zł. Testujemy. Najpierw kiełbasa taki a la kabanosik z dzika chyba, suchy. Tak, kabanos powinien być. Ciekawi mnie to jest szyneczka z jelenia. Tak to się prezentuje. Nie pachnie lasem, ale ładne czerwone mięso. Dobra. Bardzo smaczny jeleń. Nie jadłem jeszcze. Jadłem. Taka sąsiadka, mieliśmy na wsi sklep i pani nam przyniosła kotlety z serca jelenia. To było naprawdę, naprawdę dobre. Ale jak się dowiedziałem, co to jest, to już nie było takie dobre. Kiełbaska. Kiełbaska z dzika. Dla mnie żadna różnica, czy to jest dzik, czy to jest świnka. Smakuje dosłownie tak samo. Spróbuję ten pasztecik z dziczyzny. Tak to się prezentuje. Pasztet pycha. Fajnie, grubo mielony. Ja bardzo lubię, jak pasztet ma strukturę taką grubawą. I to jest naprawdę, naprawdę fajny pasztet. Do tego tu jakiś jest salami. Też chyba z dzika. Dobre, ale jeżeli chodzi o tą całą deskę, to pasztet wymiata. Jest po prostu pyszny. No i taka deska 90 zł, ale jest naprawdę, naprawdę duża. Na 4 osoby chyba nawet za duża. A jest nas tylko trójka. Wędliny są naprawdę, naprawdę fajne. Jeżeli chodzi o tą szynkę, ona jest tak naprawdę grubo krojona. Ja lubię po prostu jak ten kawał mięsa. No jest kawałem mięsa, nie jakiś tam przezroczysty. Kiełbaska tak samo, pasztet. Chyba pasztet tutaj wygrywa w tym wszystkim, bo jest naprawdę zajebisty. Kolejna przystawka, tatar z jelenia. Wygląda fajnie, dużo ogóra. Dużo cebuli. Ale jest pieprz? Widzę? Jest pieprz, dobra. Jest tatar, zobaczcie na to mięso. Ono jest wręcz buraczkowe. Będziemy mieszać i zobaczymy jak to smakuje. Dobra, moi drodzy, jeżeli chodzi o mięso, jest ono bardzo zbite. Nie jest wypracowane w oleju i w wodzie. Jest to chyba, że nie wiem,
jeleń ma tak być. Jest inne mięso, jest po prostu, zobaczcie, to jest takie twarde, że zostawię widelec i on będzie stał. Nie jest wypracowane to mięso w ogóle, nie widzę tu oliwy, nie widzę tu wody. Jest bardzo, bardzo zbite, bardzo twarde mięso, ale wymieszamy to z cebulką i z ogórkiem i zobaczymy, jak to będzie. Dobrze, że to jajko tu było, bo by to było naprawdę, naprawdę twarde mięso. Także, dobra, wymieszane, próbujemy. Mimo, że ten tater wygląda na twarde mięso, takie fajnie się to rozpływa w ustach, ale powiem szczerze, nie próbowałem jeszcze mięsa z jelenia w tej postaci i no nie smakuje mi to tak jak wołowina. Czegoś tu brakuje, to jest zupełnie inne mięso, zupełnie inny smak. Wolę wołowinę, szczerze mówiąc wolę wołowinę. Nie jest to złe. Znowu pieprzu trzeba dużo, bo nie jest to przyprawione, to jest po prostu wymieszane mięso. Samemu sobie to wszystko trzeba doprawić, bo nie jest to doprawione. Czy to danie jest do powtórzenia? Moim zdaniem nie. Może to pominąć, trzeba to spróbować, wiadomo, ale wędliny były zajebiste. To mięso w postaci tatara moim zdaniem niezbyt. Także mięso jest na pewno delikatniejsze niż wołowina, ale no mówię, to nie jest mój smak. Jednak ja wolę krowę niż jelenia. Mojemu tacie bardzo smakuje. Mi tak nie do końca. Nie wiem, nie znam tego mięsa. Jeżeli chodzi o ten wszechobecny groszek, no to ten groszek akurat nie jest pierwszej świeżości. Już jest taki podwiędnięty i bardzo twardy. No i nadeszło pierwsze danie, stek w sosie kurkowym z konfiturą jarzynowo-jagodową z zestawem sałatków. I ten stek jest przykryty tymi kurami, więc musimy się do niego dokopać. Zamówiłem sobie krwisty, więc zobaczymy, czy to się uda. Odkopiemy. Dobra, więc bierzemy się za tego steka. Kurki odsuwamy. Czy on? Soczysty. Już widzę, że jest soczysty, ale no niestety nie jest krwisty, jest dobrze wypieczony. Może tak ma być, ale jest, zobaczcie, jest wypieczony. Jest po prostu wypieczony. Nie ma tu już żadnej czerwoności. To jest bardzo tłuste mięso, już to widzę. Stopień wysmażenia tego mięsa mi nie odpowiada. Bardzo mi przykro, to smakuje jak podeszwa. Samo mięso pachnie dziwnie. Pachnie jak dziczyzna, naprawdę. Jest dobrze wysmażony stek. Zamawiałem krwisty. Krwi tutaj żadnej nie ma. Ktoś po prostu nie wie, jak steki się robi. No średniawka. Bardzo gumowy stek. Jeżeli chodzi o steka, no jest twardy, jest podeszwa. Mi takie mięso nie odpowiada, ale jestem pewien, że mój tata to zje ze smakiem, bo mój tata znowu nie lubi krwistych. Więc to danie pójdzie do mojego taty, on zje steka. Pieczone z chabiki z dzika. Tak. Także mój tata zje dzisiaj wszystko. Aha, i ten stek z jelenia w sosie kurkowym kosztuje 65 zł. Także jeżeli płacicie 65 zł za danie i prosicie o krwisty stek i dostajecie wysmażony, no lipa, no. Moim zdaniem wielki minus. Ziemniaczki, no skosztujmy ziemniaczków. Ziemniaczki średnie, takie przeleżane już trochę. Nie jest to świeżo ugotowane. I ta konfitura jagodowa, coś tam. Może do tego mięsa fajne połączenie, ale konfitura jest kwaśna. Mięso jest słodkie i dobrze wypieczone. Odpada. Kolejne danie to jest pieczone z chabiki z dzika. Pieczone z chabiki z dzika z ogórkiem kiszonym. Tutaj jakieś grzybki. Chabiki z dzika wyglądają na takie uparowane bardziej niż upieczone. Bardzo ciężko się to kroi. No ale jak na schabowy, no nie ma tu żadnej panierki na tym. Będziemy próbować samego mięsa. Wygląda to fajnie. Próbuję. Muszę powiedzieć, że dziczyzna nie jest moim ulubionym daniem. Bo znowu to jest twarde, suche i smakuje dość dziwnie.
Nie wiem, no nie lubię chyba dziczyzny. Odpada to dla mnie również. Ziemniaki, jak ziemniaki nie próbuję. A do tego jakieś pieczareczki. Znowu, jeżeli chodzi o dziczyznę, podanie dziczyzny z pieczarkami, to takie też trochę nie do końca, bo w lasach jest pełno grzybów w tej chwili. Więc podanie dziczyzny z pieczarkami mija się z celem zupełnie, moim zdaniem. Pieczary słodkie, sklepowe, niedobre. Aha, i te pieczone schabiki kosztowały 52 zł. Kolejne danie, gulasz myśliwski z jelenia. Gulasz myśliwski z jelenia, znowu ten groszek, podany z kaszą. O, tu już jest grzyb taki prawdziwy. Spróbujmy tego mięsa. O, to jest dobre danie. Mięso jest delikatne, rozpływa się w ustach. Sosik gęsty, ciemny, wyrazisty, fajna kasza. Do tego ogórek. Powiem szczerze, te ogórki nie do końca mi smakują. One taką aż goryczą podjeżdżają. Tak jakby były zakiszone za szybko. I podane takie, nie wiem, ale samo to danie jest naprawdę dobre i grzybki. Grzybki to już są nasze podgrzybki maślaczki. Nie wiem co to jest. Ale tak to powinno wyglądać, jeżeli chodzi o danie z dziczyzny, z grzybami, których jest w lasach pełno, bo zbierałem dzisiaj 11 prawdziwków, więc nie widzę sensu podawania dania z dziczyzny z grzybami, z pieczarkami. To powinno być podane z grzybami leśnymi. To danie jest godne polecenia i to kosztuje, gulasz myśliwski, 46 zł i moim zdaniem to jest najlepsze danie z tego wszystkiego. Stek średni. Tato, smakuje Ci ten stek? Podeszwa, nie? Stek odpada, ten dzik też odpada, ale gulasz pyszny. Także dobra, odpuścimy sobie deserek raczej tutaj, bo ja już jestem najedzony po tej desce tak naprawdę. No i co? Czy polecam? Jeżeli chcecie spróbować dziczyznę, to jak najbardziej, ale to nie są moje smaki, więc ja tu więcej nie wrócę. Oczywiście do mojego steka przyszły buraczki, które nie mają smaku. To jest po prostu burak z cebulą, bez soli, bez pieprzu. Do tego sałatka koslo, tudzież kolesław w Polsce, bardziej zwykła kapusta z majonezem i z kukurydzą. Ogórki są nie do końca smaczne. Także moi drodzy, jeżeli jest tu jakiś znawca dziczyzny, proszę mi powiedzieć, czy tak właśnie to ma wyglądać, czy te kotlety mają być tak twarde. Gulasz się udał, ale cała reszta, no nie do końca, nie do końca. Deska wędlin, świetny pasztet, się okazuje był z zająca, był rewelacyjny. Cała reszta średnia, moim zdaniem. Kotlety mi w ogóle nie smakowały. Stek, wysmażenie było podeszwowe, więc nikt na świecie takiego steka by nie podał. Ale tu widocznie tak się podaje. Nie wiem, czy tak powinno się podawać dziczyznę. Uświadomcie mnie, że mam rację, czy nie mam racji. Z tego wszystkiego chyba najbardziej polecę jednak ten pasztet z zająca, bo był naprawdę wykwintny. Można tutaj to kupić na miejscu, tak jak już Wam powiedziałem wcześniej, w słoiczkach w lodówce. I my na pewno weźmiemy ten pasztet ze sobą, bo no i oczywiście tą deskę wędlin weźmiemy też do domu, dokończymy to w domu, bo no takie całkiem przyjemne danie. Jeżeli chodzi o kawałki mięsa, czy to dzik, czy to jeleń, to nie są moje smaki. Połączenie tego dzika też z pieczarkami to w ogóle dla mnie jest nieporozumienie. Także moi drodzy, ta cała impreza 377 zł, to razem z tymi dwoma pasztecikami, które były dość fajne. Miejsce fajne wewnątrz, fajnie to wygląda. Dziczyzna nie jest moim typem. Wędliny tak, paszczet tak, ale cała reszta średnia. Także 3/10. Ja tu już więcej nie wrócę. Dzięki. Nara.